Siemanko, siemanko, to jest program Usłyszałem pod bitomatem. Ja nazywam się Filip i przynoszę wam garść najnowszych informacji odnośnie regulacji kryptowalut na terenie Unii Europejskiej. Wszyscy doskonale wiemy, jak bardzo ważna jest kwestia pozostania anonimowym w branży kryptowalut. Jest to jeden z fundamentów tego ekosystemu. No i jak dobrze wiadomo, ta kwestia została wystawiona na bardzo dużą próbę w związku z wejściem w życie właśnie regulacji z rozporządzenia Markets in Crypto Assets, czyli MiCA, która wchodzi już w życie w dniu 30 grudnia 2024 roku. Europejskie regulacje są bardzo zawiłe, pełne niejasności, prawnicy naprawdę się drapią po głowie i zastanawiają się, jak tutaj wyjść z tego, o co w tym generalnie chodzi, ponieważ wcale nie wszystko jest takie łatwe, jak się mogłoby wydawać. W dodatku na ostatnią chwilę zachodzą jakieś nowelizacje tego rozporządzenia, tak więc cały czas sprawa jest w toku. Dla tych, którzy nie wiedzą, dotychczas było wiadomo, że do końca grudnia można dokonywać zakupu lub sprzedaży kryptowalut do kwoty 999 euro jednorazowo, bez konieczności skanowania dowodu osobistego, czyli pozostając anonimowym. No i takich transakcji mogliśmy dokonywać 15 razy w ciągu jednego dnia. To generalnie miało zniknąć właśnie w dniu, w którym wchodzi MiCA, czyli powtórzę 30 grudnia 2024 roku, ale teraz na ostatniej prostej, niecałe pół miesiąca przed wejściem w życie tego rozporządzenia, okazuje się, że ta opcja pozostania anonimowym jest nam nieco wydłużona. Już mówię, o co dokładnie chodzi. Dopiero od marca 2025 roku wchodzi identyfikacja wszystkich klientów, którzy dokonują w punktach bitomat.com transakcji powyżej 990 euro w ciągu jednego dnia. Znika nam już ta opcja, że możemy 15 razy w ciągu dnia anonimowo kupić lub sprzedać kryptowaluty do określonego progu cenowego. Niestety mamy już ograniczenie do 990 euro w ciągu jednego dnia od marca 2025 roku. Natomiast od września 2025 roku będziemy już mieć niestety pełną identyfikację klienta, czyli będziemy zmuszeni do skanowania swojego dowodu osobistego za każdym razem, kiedy kupujemy lub sprzedajemy kryptowaluty, niezależnie od wysokości transakcji. Chodzi bowiem o to, że kryptowalutowe podmioty, które działają na licencji WASP, nie są objęte zasadami wynikającymi z ustawy Travel Rules. Nimi objęte są KASPy. I już tłumaczę generalnie, jaka jest ta różnica i dlaczego to jest bardzo istotne. Zasady wynikające z rozporządzenia właśnie odnośnie Travel Rules obowiązują tylko te firmy z rynku kryptowalut, które uzyskały licencję KASP w ramach właśnie wejścia w życie MiCI. A bitomat.com podlega cały czas jeszcze właśnie pod licencję WASP-a, która obowiązuje przez jeszcze kilka miesięcy w 2025 roku. Stąd okazuje się, że jeszcze przez jakiś czas będziemy mogli w starym systemie dokonywać transakcji kryptowalutowych bez właśnie skanowania dowodu osobistego. Co ciekawe, tutaj Unia Europejska sama siebie po części zapędziła w taki kozi róg, bowiem identyfikowanie każdego klienta przed uzyskaniem licencji w trybie MiCA jest równoznaczne z naruszeniem przepisów wynikających z ochroną danych osobowych, ponieważ identyfikacja klienta przez podmiot, który nie posiada jeszcze żadnej licencji, nie posiada uzasadnienia prawnego. Tak więc, jak widać, tutaj udało się ominąć, po prostu znaleźć jakiś taki ustęp, lukę prawną, która pozwala nam na pozostanie właśnie anonimowym przez jeszcze jakiś tam czas. Jeszcze przez cały styczeń i cały luty możemy zostać anonimowi do kwoty 999 euro jednorazowo i takich transakcji możemy dokonywać 15 dziennie razy. Warto też podkreślić, że tutaj zawsze jakby misją bitomat.com właśnie było to, aby dbać o tą wartość, jaka tkwi w pozostaniu anonimowym, w zachowaniu prywatności na tle finansowym każdego z klientów, bo tutaj na przykład ta firma posiada własny sprzęt, własny dział IT, tutaj nie ma jakiegoś takiego outsourcingu, że gdzieś się trzeba uciekać do rozwiązań zewnętrznych firm, przez co są przekazywane dane właśnie klientów. Tutaj wszystko zostaje wewnątrz struktur bitomat.com, no bo już na przykład każda giełda kryptowalut sprowadziła KYC i nic nie załatwimy bez przejścia tej weryfikacji, a
tutaj mamy jeszcze taką, a nie inną możliwość. Myślę, że też warto w tym momencie to rozważyć z racji tego, że mamy początek rozkwitu hossy, tak więc żeby się nie spóźnić, warto wejść ewentualnie na ten rynek, ale też oczywiście trzeba pamiętać o realizacji zysków, żeby wyjść z danej pozycji. Tak więc na dany moment tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o to rozporządzenie MiCA. Ono wchodzi w życie już 30 grudnia, tak więc jest to tak naprawdę last call, żeby skorzystać z tego przywileju właśnie anonimowości, zachowania naszej prywatności finansowej na rynku kryptowalut. Dzięki wielkie za dotrwanie do końca. Dajcie znać w komentarzu, co wy w ogóle uważacie o tych przepisach, o regulacjach europejskich, jeżeli chodzi o branżę cyfrowych aktywów. Napiszcie, jak wam się w ogóle widzi cała ta sytuacja z MiCą. Czy waszym zdaniem na przykład jakby rynek kryptowalut traci, jeżeli chodzi o swoje podstawowe założenia? Czy waszym zdaniem Bitcoin jakby jako idea bycia niezależnym od systemu jakby umiera z racji tych wszystkich regulacji? No i generalnie zapraszam do śledzenia serii. Zostawcie nam suba, kliknijcie w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach, a mamy już bardzo dużo materiału przygotowanego na kolejne odcinki, tak więc widzimy się niebawem. Ja się nazywam Filip, a to jest seria Usłyszałem pod Bitomatem. Do następnego, siemanko.